Cześć, witajcie na kanale. Dzisiaj nie będzie o butach motocyklowych, nie będzie o odzieży motocyklowej, będzie o plecaku motocyklowym. Ale oczywiście nie jest to zwyczajny plecak. To jest plecak, który może uratować życie. Popatrzmy najpierw na plecak Elite Hamów jako na plecak motocyklowy, czyli pod kątem użytkowania przez motocyklistę, co nam oferuje właśnie ten produkt. Powiem Wam szczerze i przyznam się do tego, że mnie na początku w ogóle nie urzekł, jeżeli chodzi o stylistykę. Widziałem lepsze, ciekawsze projekty, jeżeli chodzi o design. Natomiast z czasem zacząłem coraz bardziej lubić te konstrukcje, dlatego że pod kątem użytkowym to jest naprawdę dobry kształt, dobra pojemność. Pozwala pomieścić bardzo dużo rzeczy bez konieczności upychania. Cała główna komora ma standardowo 18 litrów pojemności, ale możemy tę komorę powiększyć. Jest tutaj zamek, który pozwala na dodatkowe jeszcze litry, w sumie 23 litry, więc jak na plecak motocyklowy jest całkiem nieźle. Oczywiście jest tutaj sporo różnych kieszeni, które są zabezpieczone podgumowanymi zamkami, więc z zasady jest ten plecak wodoodporny, ale musimy wiedzieć o tym, że Elite dodaje tutaj jeszcze pokrowiec wodoodporny, więc możemy dodatkowo zabezpieczyć przewożone rzeczy pokrowcem wodoodpornym, który w tym przypadku jest w kolorze czarnym, ale z odblaskami, więc możemy podnieść poziom swojego bezpieczeństwa, kiedy warunki pogodowe się pogorszą. Minusem jest to, że ten pokrowiec nie jest odpinany. On jest na stałe przyszyty do tej kieszeni. Ta kieszeń co prawda wygląda, jakby była zrobiona z tego samego materiału co pokrowiec, więc powinna być wodoodporna. Szkoda, że nie można go odpiąć i zostawić gdzieś do wysuszenia, tylko musimy go suszyć razem z całym plecakiem, no albo zwinąć mokry i schować tutaj do środka, mając nadzieję, że nie przemoknie nam. Jak wygląda główna komora w tym plecaku? Ta komora może mieć albo 18, albo 23 litry. W środku znajdzie się kieszeń z dodatkowym zabezpieczeniem na laptopa. Tutaj spokojnie 17-calowy laptop się zmieści. Dodatkowo jeszcze tutaj na klapie mamy organizer na buty, na ubrania, w zasadzie na co tam chcecie. Natomiast jest on tutaj w tej przedniej klapie. To jest ta główna komora. Mamy jeszcze dodatkowo komorę mniejszą na przedzie plecaka. To jest komora z organizerem na telefon, na długopisy, no taki standard, jeżeli chodzi o plecak. Też jest kieszeń na telefon lub na klucze i to jest kieszeń też podgumowana, wodoodporna. Mamy tutaj pokrowiec na kask, do przenoszenia kasku, jeżeli jesteśmy poza motocyklem, więc ja może nie mam najlepszego kasku motocyklowego do prezentacji, bo jestem z daszkiem, ale jest taka opcja, żeby ten kask po prostu tutaj przyczepić do tego plecaka i możemy go transportować. Nie musimy trzymać w rękach, możemy go transportować poza motocyklem. Fajny gadżet, który się na pewno przyda motocykliście. I ta siateczka, okazuje się, że jest ona odpinana tutaj na klamry, więc przy pokrowcu wodoodpornym nie dało się, no ale przy pokrowcu do przenoszenia kasku to już można było wykorzystać klamry. No szkoda, że tych klamer nie ma też tutaj. No ale tak to zostało rozwiązane. Cóż zrobić. Jest tutaj też kieszeń na camelbaga w tym plecaku. W zasadzie to zaraz Wam ją pokażę, tylko powiem Wam o fajnej rzeczy, takiej jednej. Mianowicie, jeżeli nie chcemy plecaka zabierać ze sobą, chcemy wykorzystać tylko poduszkę powietrzną, która tutaj jest, lub jedziemy z pasażerem i nie chcemy, żeby ten plecak pasażerowi przeszkadzał, a chcemy wykorzystać poduszkę powietrzną, to możemy całą tę komorę, ten plecak zdemontować. Jest tutaj zamek dodatkowy, który po rozpięciu pozwoli nam na zabranie tego właśnie plecaka i sobie gdzieś odłożenie na bok. I wtedy nam się pojawia właśnie potężna kieszeń na camelbaga. Ja tutaj mam 3-litrowego i jeszcze trochę miejsca zostało, więc sporo tutaj można zmieścić. I możemy dodatkowo jeszcze pokazać od razu ten protektor, który tutaj jest, bo tutaj mamy protektor sastekowy. Sastekowy na pierwszym poziomie, więc mamy tutaj technologię Turtle, ponieważ ten protektor chroni dodatkowo poduszkę powietrzną przed elementami, które są w plecaku przewożone, ale też przed innymi elementami, które ewentualnie chciałyby się tam wbić, to mamy dodatkowo jeszcze takie zabezpieczenie. Jeżeli chcemy wykorzystać samego na przykład camelbaga albo samą poduszkę powietrzną, to w zestawie mamy specjalny pokrowiec, który po spięciu z tym, co zostało, daje nam po prostu taką poduszkę powietrzną zapinaną
Tak to się prezentuje. Bez plecaka, tylko z samym hydrabagiem i z poduszką powietrzną. Ten plecak hamów jest produktem uniwersalnym. To znaczy, że może wykorzystać go zarówno kobieta, jak i mężczyzna. Może go wykorzystać kierowca, ale również i pasażer. Ten system może być wykorzystany przez osobę, która ma 1,60 m albo maksymalnie 1,95 m. Więc niezwykle uniwersalne rozwiązanie. Pod kątem użytkowym ten plecak motocyklowy wygląda całkiem nieźle. Korzysta się z niego naprawdę bardzo wygodnie, bardzo dobrze. Te rozwiązania są przemyślane i są jakby tak skoncentrowane właśnie na motocykliście i na jego potrzebach. Także pod tym kątem oceniam ten plecak bardzo dobrze. Natomiast ten plecak jest przede wszystkim poduszką powietrzną i teraz o tym systemie poduszki powietrznej Wam opowiem. No to teraz potrzebujemy tak naprawdę kilku minut, żeby ten gaz opuścił poduszkę powietrzną. Jeżeli ucieka za szybko, to znaczy, że z poduszką jest coś nie tak. Ale ten system Elite jest o tyle sympatyczny dla użytkownika, że nie muszę tego plecaka nigdzie wysyłać. Jeżeli jestem pewny, że poduszka jest ok, a w tym przypadku oczywiście jest, no to wystarczy, że zmienię kartridż. Zmienię i będę jechał dalej. Jak sami widzicie, jest tutaj chroniona klatka piersiowa, obojczyki, jest stabilizowany kask dość mocno i również oczywiście plecy. Tam też się kryje protektor pleców sastekowy na poziomie pierwszym, czyli ta technologia Turtle, która dodatkowo jeszcze zabezpiecza samą poduszkę przed uszkodzeniami, więc tak naprawdę jeżeli mamy nawet coś delikatnie ostrego, chociaż nie jest to rekomendowane, żeby wozić, ale jeżeli mamy coś takiego ostrego, no to nie powinno to uszkodzić poduszki powietrznej. Pokażę Wam teraz, jak szybko można zmienić kartridż właśnie hamów od marki Elite. Do plecaka Elite wchodzi kartridż 60 o pojemności 60 i ten kartridż znajduje się, tak naprawdę jest zamontowany tutaj w prawym pasku ramiennym. Więc po rozpięciu tej kieszeni możemy bardzo szybko odkręcić sobie zużyty kartridż, który oczywiście można oddać do recyklingu. Tak wygląda kartridż po już odpaleniu. Te kable normalnie są tutaj w środku, zaraz zobaczycie, więc po odpaleniu one się po prostu przetapiają, no i wychodzą na zewnątrz, więc to jest do wyrzucenia, do utylizacji, natomiast nowy wygląda w ten sposób. Wymienić kartridż i przygotować do dalszej jazdy plecak mogę w zasadzie spokojnie zaraz po upadku, jeżeli już się wszystko dobrze skończyło. Pierwsze co musimy zrobić po wykręceniu, no to nam się tutaj otwiera otwór, więc możemy wypchnąć po prostu to powietrze, które tutaj nie jest potrzebne, więc powciskamy trochę tę poduszkę, żeby ten gaz uleciał. Jak już uleci ten gaz, to wtedy możemy powpychać po prostu poduszkę na swoje miejsce. Pasy naramienne mają tutaj takie klipsy, więc po prostu tymi klipsami sobie tutaj spinamy i przygotowujemy do dalszej jazdy. I na końcu nam jeszcze zostaje spód, więc możemy go po prostu schować tam odpowiednio. No i też zawinąć go odpowiednio i też spiąć tymi zatrzaskami. No to wracamy do naszego kartridża. Tu w środku są dwa złącza. Jedno jest do ładowania. Mamy tutaj do zestawu dołączony kabel do ładowania, którego oczywiście nie zabrałem, ale musicie mi uwierzyć na słowo, że jest. Więc żeby podłączyć kartridż, który jest sprawny, a tak wygląda sprawny kartridż, czyli mamy pełny kartridż, który waży około 218 gramów. Tak też można sprawdzać, czy jest wszystko w porządku z kartridżem, czyli jeżeli leży nam zbyt długo, możemy go zważyć, zobaczyć, czy jest wszystko ok. No i widać tutaj to połączenie, które jest szczelne połączenie, to jest full nóweczka, więc musimy najpierw przecisnąć przez otwór i dokręcić, uważając tutaj na kabel, żeby się nic nie stało, więc szybko dokręcamy, aż poczujemy opór. Jest, kabel się nie zawinął, więc teraz podłączamy odpowiednio, nie da się inaczej podłączyć tak naprawdę, żeby było poprawnie, pyk i mamy podłączony. Po inflacji ona się prawdopodobnie wyłączy, więc trzeba ją włączyć na nowo. Jeżeli jest naładowane do pełna, zaświeci się po włączeniu zielona dioda, więc wciskam 3 razy. Raz, 2 i 3.
wszystko jest ok. Jeżeli by czerwony kolor tutaj świecił, to znaczy, że coś jest nie tak, albo jest źle podłączony kartridż, albo coś jest nie tak z systemem. Natomiast tu jest wszystko w porządku, system działa, jest w tym momencie kamizelka uzbrojona i plecak jest gotowy do dalszej jazdy. Więc jak sami widzicie, można to zrobić szybko, można to zrobić w boju, zaraz tak naprawdę po wykorzystaniu poduszki powietrznej, więc dobrze jest wozić ze sobą zawsze zapasowy kartridż. Jeżeli wybierzecie plecak z systemem mechanicznym, to tutaj jakby nie ma wielkiej filozofii. Po zerwaniu sprzączki, czyli oderwaniu się od motocykla, poduszka powietrzna się aktywuje. Jeżeli wybierzecie plecak z systemem elektronicznym, to wtedy za Wasze bezpieczeństwo odpowiada autonomiczny system. Karta CDU, która jest umieszczona na pasku ramiennym, tutaj obok e-kartridża, tam gdzie jest włącznik i wyłącznik całej tej poduszki powietrznej, odpowiedzialna jest za Wasze bezpieczeństwo. W tej karcie CDU mamy czujniki, mamy akcelerometry, żyroskopy, jest również GPS, no oczywiście komputer z całym tym algorytmem. Więc śledzi Wasze poczynania, to co się z Wami dzieje i z motocyklem, na którym jedziecie. Jest tam GPS. To jest dość istotna informacja, dlatego że często pytacie, czy można korzystać również w tunelach, czy parkingach podziemnych, czy zadziała taka poduszka, gdyby coś tam się wydarzyło. W przypadku tego systemu nie ma gwarancji, że zadziała, jeżeli nie będzie miał sygnału GPS. Wtedy nie jest w pełni jakby aktywny i nie ma pełnej możliwości wykrywania wypadków, więc może się okazać, że w takich miejscach jak tunele czy parkingi podziemne poduszka powietrzna nie zadziała. Ale znowu, kiedy ten sygnał GPS jest obecny, to wtedy po prostu ten system jest dokładniejszy, lepiej weryfikuje, co się z Wami dzieje i z Waszym motocyklem. System aktywny jest od 18 km na godzinę. Ten system jest w pełni autonomiczny, więc w zasadzie wystarczy włączyć poduszkę powietrzną i zapomnieć o tym, że ona działa. Czas tutaj pracy na baterii to około 25 godzin, takiej ciągłej, natomiast tam jeszcze musimy wliczyć czas czuwania, który przedłuża jakby okres działania, ponieważ ten system doskonale wie i plecak doskonale wie, kiedy go używacie, kiedy nie, więc to przedłuża czas baterii. Elite rekomenduje, żeby ładować raz na tydzień, żeby Was nie zaskoczyła sytuacja, że nagle świeci czerwona dioda, która mówi Wam o tym, że poduszki powietrznej nie użyjecie. Czas ładowania jest dość długi, bo około 5-7 godzin tyle ładuje się plecak, dlatego że możemy go ładować, ale zwykłym USB. Szybkie ładowanie nie wchodzi w grę. Można przepalić tutaj cały ten moduł, który jest dość delikatny, więc rekomenduje się raczej to niskie, to wolniejsze ładowanie USB. Co w przypadku, kiedy chcielibyśmy, żeby system działał również i wykrywał wypadki od 0 km na godzinę, od zerowej prędkości? Jest taka opcja, dlatego że Elite ma w swojej ofercie również czujnik SDU, który jest montowany na widelcu motocykla. Jest to sensor, który możemy sparować właśnie z kartą CDU i wtedy system, komputer bazuje na informacjach zarówno z plecaka, jak i właśnie z czujnika zamontowanego na motocyklu. Dzięki temu wykrywalność jest już od 0 km na godzinę. Więc w sytuacji, kiedy na przykład dojeżdżacie do czerwonego światła i kierowca z tyłu Was nie zauważa i najeżdża na Was, to wtedy my możemy być pewni, że taka poduszka powietrzna zadziała, aktywuje się, system wykryje, będzie wiedział po tym, co się dzieje z motocyklem. Natomiast jeżeli macie tylko poduszkę powietrzną, no to może się okazać, że niekoniecznie ten system się aktywuje. O tym trzeba wiedzieć. Dodatkowo jeszcze wykorzystując sensor SDU, ten, który montujemy na motocyklu, możemy zwiększyć szybkość wykrywania wypadku. Z samym plecakiem mamy wykrywalność około 60 milisekund. Natomiast możemy ten czas skrócić do 30 milisekund, jeżeli zamontujemy dodatkowy czujnik SDU, więc myślę, że warto to zrobić i poprawić jeszcze poziom swojej ochrony, właśnie korzystając z dodatkowego czujnika. Obsługa tej poduszki powietrznej, jak sami widzieliście na początku tego filmu, jest niezwykle prosta, więc w zasadzie sami jesteśmy w stanie to zrobić. Nie trzeba wysyłać poduszki powietrznej do producenta. Dzięki temu ten system staje się bardziej przystępny i wygodniejszy w użytkowaniu. Wiele systemów, jak na przykład poduszki Alpinistarsa, wymagają tego, żeby wysłać do producenta taką poduszkę, żeby wymienił kartridż i sprawdził, czy wszystko jest w porządku. Tutaj, jeżeli jesteśmy pewni, że poduszka nie została przybita, a to jesteśmy w stanie po inflacji sprawdzić, jak szybko to powietrze ucieka, no to nie musimy tego wysyłać. Jeżeli nie jesteśmy pewni, co się stało z poduszką, no to wystarczy wysłać do producenta i on to zweryfikuje, sprawdzi. Jest taka możliwość. Elite Hamów otrzymał nagrodę Innowacji 2024 we Francji, jeżeli chodzi o produkty motocyklowe. I wcale się nie dziwię, bo mamy na rynku w tym momencie jedyny taki plecak, który jest plecakiem z poduszką powietrzną, więc oprócz tego, że jest użytkowy, no to jest jeszcze dodatkowo
produktem, który zapewnia bezpieczeństwo. Ja z niego korzystam, ale mam nadzieję, że nigdy nie będę musiał użyć i tego Wam również życzę. Bardzo Wam dziękuję za wszystkie komentarze, za subskrypcję, za uwagę i widzimy się w kolejnym materiale. Do zobaczenia. Cześć!